Magnez z potasem są takimi najważniejszymi pierwiastkami wewnątrzkomórkowymi. Czyli magnez i potas wchodzą do komórki, wychodzi wapń i sód i generalnie to ma działać jako pompa, tak? Czyli jedne wchodzą, drugie wychodzą, jakiekolwiek zachwianie tym będzie prowadziło do kłopotów między innymi skurczywością mięśni, siłą mięśniową, ale też będzie potencjalnie doprowadzało do arytmii. I kolejny plus ogólnie brania magnezu jest, że będzie zmniejszać na różne sposoby, między innymi właśnie wchodząc do komórki, wyciągając nadmiernie wapń i sód, będzie regulować kurczliwość mięśnia sercowego. Więc na przykład w literaturze mamy bardzo ładnie ugruntowane, że suplementacja magnezem jest w stanie zapobiegać migotaniu przedsionków, ale takie absolutnie śmiertelne. Migotanie przedsionków jest groźne, bo jeśli często się powtarza, no to na przykład jest w stanie doprowadzić do udaru, do wylewu mózgu, ale jeśli mamy już migotanie komu, no to jest to stan bezpośrednio zagrażający życiu. Idealnie suplementacja magnezem jest w stanie, nawet jeśli ktoś ma już jakieś choroby układu sercowo-naczyniowego, zapobiegać to duże słowo, zmniejszać szanse takich stanów. Ale nawet potem, jeśli mamy takie nadmierne pobudzenia, między innymi nadkomorowe, nadkomorowo-komorowe, czyli generalnie takie często nadmierne pobudzenia to są te przeskoki takie serca, tak? A tak czujemy. Często też to może być między innymi na tle stresowym, jak najbardziej, ale teraz znowu mówiliśmy, magnez reguluje rozkład tych katecholamin, hormonów stresu. Więc to jest jakby kolejna rzecz, w której magnez jest w stanie pomagać. Potem idąc dalej, akurat znowu off topic, często w migrenach następuje wazokonstrykcja, czyli nadmierne zwężenie naczyń krwionośnych. Magnez to, że reguluje po prostu ten ton, całe naprężenie tych naszych naczyń krwionośnych. Na przykład będzie większe rozszerzenie, będzie zapobiegać, czy znowu minimalizować szanse powstawania migren. Co jeszcze z ciekawostek, kolejna rzecz to jest, będzie zmniejszać prawdopodobieństwo wapnienia tętnic. Czyli tak jak często się mówi, że mamy ten wskaźnik CAC-CAC, czyli to jest jakby stopień zwapnienia tętnic wieńcowych, który pokazuje no właśnie jak mocno ta już zaawansowana, jak rozwinięta jest miażdżyca. I generalnie są badania, które też ładnie pokazują, że osoby, które suplementują magnez, mają największe stężenie magnezu, mają najmniejsze przyrosty tego zwapnienia tętnic. I znowu nie powinno to potencjalnie dziwić, bo wiemy, że jeśli miażdżyca będzie zaczynać się od uszkodzenia śródbłonka, magnez w tym pomaga na wiele sposobów, między innymi ta regulacja insulinooporności itd. itp. Magnez właśnie przez to, że on wchodzi do komórek i jest w stanie wypierać magnez, będzie zapobiegać kalcyfikacji potencjalnie, czyli właśnie wapnieniu komórek. To oczywiście jest, można powiedzieć, taka jakaś cecha naczelna tej rozwiniętej miażdżycy. Tak, bo oczywiście na początku mamy, jeśli chodzi o te etapy miażdżycy, mamy zwiększoną sztywność tętnic, tak, rośnie ciśnienie, potem mamy przyrosty tej niezwapniałej blaszki miażdżycowej, a potem dopiero mamy między innymi wapnienie. Ale też różnego rodzaju stany zapalne będą siłą rzeczy powodować kalcyfikację, czyli właśnie wapnienie różnego rodzaju tkanek i magnez, zwiększona podaż magnezu jest w stanie temu zapobiegać. Są jeszcze inne badania, które pokazują, że nawet to jest ciekawe w przypadku zawałów, osoby, które mają zwiększone stężenie magnezu, będą najczęściej miały zdecydowanie mniejsze ryzyko zgonu, ponieważ ten magnez jest w stanie częściowo chronić komórki serca przed skutkami niedokrwienia, braku tlenu. I było nawet takie, to było jedno z takich badań, które strasznie mi tak pozytywnie rozjechały czachę. Osoby trafiły z zawałami serca niedokrwiennymi do szpitala i dosyć brutalne potem, patrząc na konsekwencje tego, ale jedna grupa była kontrolna, drugiej podawali siarczan magnezu, czyli magnez dożylnie i sprawdzali, jak to wpływało na śmiertelność i generalnie ta śmiertelność w grupie, która nie dostała magnezu, była tam 9 z hakiem, a ta, która dostała magnez 3 z hakiem, więc 3 razy mniejsze ryzyko śmierci było, więc niesamowite, bo to nie jest droga interwencja i jednocześnie pokazuje, jak ważny jest magnez z punktu widzenia ochrony układu sercowo-naczyniowego. Nie tyle
jeśli chodzi o prewencję, ale nawet w stanach ostrych. I ostatnia rzecz, żeby nie rozwykać tego tematu, dwie rzeczy tak naprawdę skłamałem. Zważywszy na to, że mówiliśmy sobie, że magnez będzie potrzebny wewnątrz komórek, żeby regulować tę właśnie między innymi kurczliwość i tak dalej. Część zawałów, to zależy na które badanie spojrzymy, na którą statystykę, część zawałów będzie powstawać nie z powodu tego, że oderwie się kawałek blaszki miażdżycowej, tak, zawędruje do serducha, tak, czy zawędruje gdzieś tam, nie wiem, do płuc, zatorowość płucna, czy nie wiem, do tętnic mózgowych i będzie mieć wylew. Część powstaje z powodów tak zwanych wazospazmów, czyli generalnie spazmów skurczów naczyń krwionośnych. Jest na przykład tak klasyczna angina, czyli dusznica Prinzmetala, która powstaje właśnie z powodów wazospazmów, skurczów naczyń. Mamy oczywiście klasyczne inne zawały Minoka, tak? Czyli Minoka, kiedy mamy stężenie, czy może tak, okluzję, czyli ilość blaszki miażdżycowej i zasłonięcie tego światła tętnicy mniejsze niż 50%. Czyli teoretycznie nie powinno być zawałów, ale jest i część spowodowanych powodów zawałów właśnie typu Minoka to są wazospazmy. I magnez właśnie pięknie reguluje te wazospazmy. Jeśli one się pojawiają właśnie, czy już ktoś tego doświadczył, magnez. I nawet idąc dalej, jeśli chodzi o, znowu absolutny klasyk, jeśli właśnie chodzi o różnego rodzaju choroby układu sercowo-naczyniowego, też te stany ostre, zawały, no to mamy nadmierna krzepiwość krwi. Magnez pięknie reguluje krzepiwość krwi. To będzie jeden z takich pierwiastków, który będzie regulować tak zwany potencjał zeta płytek krwi. Jak jeśli mamy płytki krwi, jeśli one się zlepiają ze sobą, mamy agregację tak zwaną, no to będziemy mieli takie zlepki, generalnie, no właśnie, krew jest gęsta, szybciej się tworzą zakrzepy, szczególnie w okolicach tego uszkodzenia śródbłąka itd. itp. I no właśnie, całe konsekwencje różnego rodzaju tego stanu rzeczy. Więc magnez jest w stanie regulować ten potencjał zeta, tych płytek krwi, które ma tam od 10 do 25 mV wynosić. Jeśli on jest zbyt wysoki, to właśnie jest ryzyko krwawień nadmiernych, bo płytki krwi mają też jakby zlepiać się, kiedy mamy uszkodzenia, tak? Jeśli na przykład zranimy się, ten potencjał zeta jest zbyt duży, no to mamy nadmierne krwawienie. Organizm nie jest w stanie zatamować tego krwotoku. Jeśli mamy zbyt niski, to one się zlepiają ze sobą, mamy ryzyko właśnie potencjalnie tych stanów zakrzepowych. I sama suplementacja magnezem jest w stanie drastycznie po prostu zmniejszać tą agregację płytek krwi. Więc generalnie patrząc na to praktycznie z dowolnego punktu widzenia, czy to insulinooporność, czy zmniejszanie ciśnienia krwi, agregacja płytek krwi, dbanie o komórki śródbłąka, zwiększanie wydzielania do poziomu fizjologicznego, optymalnego tlenku azotu itd. itp. Tego mamy tyle, że ciężko jest znaleźć dla mnie powód, żeby nie brać magnezu. Chyba jedyne powody, jakie jestem w stanie potencjalnie znaleźć, czy ostrożność, to jeszcze raz jakieś kłopoty z nerkami. To oczywiście najczęściej dotyczą osób, które mają już cukrzycę typu 2 i nadmierne ciśnienie uszkodziło już nerki. Mamy jakąś niewydolność. Albo osoby, które będą brały jeden z takich 5 klasycznych leków na nadciśnienie, czyli grup leków na nadciśnienie, czyli blokery kanałów wapniowych. No bo magnez, tak jak mówiliśmy, sam wypiera wapń, więc generalnie magnez jest w stanie potęgować działanie tych leków. Czyli jeśli bierzemy magnez z tymi lekami, to ciśnienie może zbytnio spaść. Więc w takim przypadku najlepiej można suplementować magnez, tylko robić tak zwaną titrację, czyli takie miareczkowanie, czyli stopniowo albo zmniejszamy w zależności od potrzeb, albo zwiększamy w tym przypadku magnez, tak? Czyli zaczynamy od jakiejś dawki, czuję się ok, patrzę na ciśnienie, jest ok, potem mogę dalej zwiększyć. Oczywiście często idealnie to jest kosztem leków, tak? Czyli pogadam z lekarzem, mówię, suplementuję to i to, widzę, że ciśnienie mi się obniża, ale nawet zbytnio, czy mogę zacząć zmniejszać dawkę danego leku? I często, jeśli lekarz będzie normalne podejście, to oczywiście współpracuje z pacjentem i pozwala mu go zmniejszać, bo efekt fizjologiczny jest cały czas taki sam.